Cześć! Dziś kolejne spotkanie z Socket 7. Tym razem mam płytę główną na chipsecie TX od Intela. I jest to Shuttlehoth 569. Przetestuję ją z różnymi procesorami. Sprawdzę, jak wygląda ich wydajność. Mam do testu piękny złocony okaz od AMD K5 100 MHz, a także bardziej klasyczny Pentium z MMX oraz wynalazek IDT WinChip 200. Oraz od AMD procesory K6-2 oraz K6-3. Karta graficzna to Atimach 2, posiadająca niesamowity megabajt pamięci VRAM. Karta dźwiękowa to Trust SC3000. Pamięć operacyjna to całe 32 MB pamięci EDO. System zainstaluję na dysku twardym o pojemności 8 GB. Rozpoczynam od uruchomienia komputera. Wchodzę do BIOSu i ustawiam datę i godzinę. W opcjach rozruchu ustawiam start komputera z płyty. Zapisuję ustawienia i restartuję komputer. Komputer startuje z płyty Windows 98 SE. Na początek formatuję dysk twardy. Następnie kopiuję pliki instalacyjne Windows na dysk. Po skopiowaniu plików przechodzę na dysk twardy do katalogu, gdzie skopiowałem pliki instalacyjne i uruchamiam instalatora poleceniem Setup. Uruchamia się instalator Windows. Sama instalacja przebiegła w sposób całkowicie bezproblemowy, dlatego ją kilkukrotnie przyspieszyłem. I już po około 19 minutach mam pulpit. Jak widać w menadżerze urządzeń brakuje mi kilku sterowników. Na początek instaluję sterownik do karty sieciowej Realtek. Wskazuję stację dyskietek. Kopiują się składniki sieciowe Windows. Teraz jeszcze tylko muszę skonfigurować protokół IP. Ustawiam adres bramy. Wpisuję serwery DNS. Mając działającą sieć mogę skopiować resztę sterowników z mojego domowego komputera poprzez FTP. Instaluję sterowniki do karty dźwiękowej. Mam też jakieś zabytkowe sterowniki do karty ATI. Karta graficzna ATI posiada megabajt własnej pamięci. Pozwala to w rozdzielczości 800 na 600 pracować w 16-bitowej głębi koloru. Przy rozdzielczości 1024 na 768 mamy dostępne już tylko 265 kolorów. Sterowniki zapewniają podstawową kontrolę nad barwą oraz jasnością obrazu. Sama karta w ogóle nie wspiera akceleracji 3D. Popularny benchmark Final Reality nie wykrywa akceleracji. Karta dźwiękowa Trust oparta na układzie CMI 8738 obsługuje dźwięk sześciokanałowy. Do działania wymaga jednak procesora z obsługą rozszerzeń multimedialnych MMX. Przy próbie uruchomienia komputera z procesorem bez tych rozszerzeń otrzymałem niebieski ekran wskazujący na sterownik karty dźwiękowej. Mamy tu więc rozbudowany mikser audio. W opcjach oczywiście można zmienić ilość kanałów dźwięku. Karta umożliwia też włączenie efektu surround. Do wyboru jest kilka predefiniowanych ustawień. Wygląda to jak taki EAX dla ubogich. Zobaczmy więc, jak to Retro Zoo poradzi sobie w Cinebench 2000. Pierwszy zawodnik to K6-3, król Socket 7. Choć fabrycznie ma 400 MHz, chipset Intela 430TX pozwolił mu pracować tylko na 300 MHz, ale nawet z tym ograniczeniem zamiata konkurencję. A dlaczego? Bo ma 256 KB cache'u L2 w rdzeniu, a to na tej platformie jest jak nitro w starym Golfie. Nagle wszystko przyspiesza. Cache na płycie robi tu za L3, a procesor śmiga, jakby nic go nie ograniczało. Do tego 3D Now i nowoczesna, jak na 1999 rok architektura. K6-3 to absolutny endgame dla Socket 7. Tu nie ma co dyskutować. K6-2 wygląda jak młodszy brat K6-3, któremu mama zabrała kieszonkowe. Brak cache pracującego z zegarem rdzenia powoduje, że musi korzystać z wolniejszej pamięci na płycie. I to widać. Wynik spada o całą jedną kategorię mocy. Z drugiej strony ma 3D Now całkiem nowoczesny rdzeń.
No i mimo obcięcia zegara nadal wyraźnie pokazuje plecy Pentiumom. K62 to solidny średniak, który robi robotę, ale bez fajerwerków. Tu dzieje się coś zabawnego. Pentium MMX 166 MHz osiąga praktycznie taki sam wynik jak Pentium 200. Jak to możliwe? Prosto. Pentium MMX ma trochę usprawnień w architekturze, ma ulepszone bufory, lepszą predykcję, a nawet to całe wtedy modne MMX, które Cinebench potrafi częściowo wykorzystać. Dlatego mimo niższego zegara dogania on starszego brata, który ma 200 MHz. WinChip 200 wygląda jak procesor, który chciał być Pentiumem, ale w połowie projektu ktoś stwierdził: ej, a może zróbmy to dużo prościej, taniej i niech będzie, że jakoś działa. I faktycznie działa. Tyle, że w Cinebenchu jego jednostka zmiennoprzecinkowa dostaje zadyszki po pierwszej sekundzie renderowania. MMX niby ma, ale to takie MMX jak rower miejski w górach. Lepiej nie liczyć na cuda. Wow. WinChip to idealny procesor do DOSa. Może do Windows 95 albo komputera dla babci, ale do renderingu? No nie. Na końcu peletonu przyjeżdża K5, procesor, który miał być odpowiedzią AMD na Pentiuma, ale zanim wyszedł, to Pentium był już o generację dalej. Demonstracyjnie słabe FPU, zegar w okolicach 100 MHz i architektura z czasów, gdy AMD dopiero uczyło się budować wydajne rdzenie. Cinebench 2000 traktuje ten procesor jak zabytkowy eksponat, ale jest w nim coś uroczego. Działa, włącza Windowsa i pozwala poczuć ducha lat 90. w końcu. I tak prezentują się nasze testy procesorów na wysłużonej płycie Shuttle Hot 569. Jak widać, historia potrafi być przewrotna. Jedne konstrukcje starzeją się jak dobre wino, inne jak otwarty kefir. K63 pokazał, że nawet na ograniczonym zegarze do 300 MHz potrafi wykręcić wynik godny króla Socket 7. K62 trzymał fason. Pentiumy dzielnie walczyły WinChip. No cóż, starał się, a K5 przypomniał nam, że lata 90. były prostsze, wolniejsze i pełne cierpliwości. Najważniejsze jednak, że te wszystkie procesory, mimo swojego wieku, wciąż działają, wciąż walczą i wciąż potrafią sprawić frajdę każdemu entuzjaście retro sprzętu. No ale wszystkie te cyferki, benchmarki, testy, FPU i bajery to tylko teoria. Bo przecież jest jedno, jedyne, absolutnie kluczowe pytanie, które decyduje o tym, czy procesor zasługuje na miejsce w historii. A teraz najważniejszy test. Czy pójdzie na tym dum? Dzięki za oglądanie, trzymajcie się retro pozytywnie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!